Witam Państwa. Jakiś czas temu obiecaliśmy Państwu przybliżyć nieco temat uprawnień związanych z rodzicielstwem, jakie przysługują osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Ten temat nieco utknął w zimowym sezonie grypowym, ale już do niego wracamy i dzisiaj postaram się opowiedzieć krótko o tym, czym różni się sytuacja osoby zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę od osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie właśnie uprawnień związanych z rodzicielstwem. Czy kobiecie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą przysługuje urlop macierzyński i rodzicielski? Kobiecie, która urodziła dziecko i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, nie przysługuje urlop macierzyński czy też rodzicielski, a wyłącznie zasiłek macierzyński. Zasiłek ten jest świadczeniem z ZUS. Okres pobierania zasiłku jest taki jak długość urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, czyli 52 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka. Co należy zrobić, aby otrzymać zasiłek macierzyński? Przede wszystkim należy być objętym ubezpieczeniem chorobowym. Składki na to ubezpieczenie są dobrowolne. Proszę zatem pamiętać, że niezbędne jest zgłoszenie się do ubezpieczenia i regularne opłacanie składek. Przepisy nie przewidują okresu wyczekiwania. Wystarczy zatem do ubezpieczenia chorobowego przystąpić przed dniem porodu. Następnie urodzenie dziecka i deklarację chęci skorzystania z zasiłku należy zgłosić do ZUS. Czy aby otrzymać zasiłek macierzyński, przedsiębiorca musi zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej? Odpowiedź na to pytanie wyjaśnia jednocześnie, dlaczego przedsiębiorcy nie przysługuje urlop, a wyłącznie zasiłek. Otóż nie ma konieczności zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego działalność można dalej prowadzić. Przecież przedsiębiorca jednoosobowy może być właścicielem całkiem dużego zakładu pracy, do działania którego nie jest niezbędne jego osobiste zaangażowanie w prowadzenie codziennych spraw. A zatem kobieta prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą po urodzeniu dziecka nie musi zawieszać prowadzenia działalności gospodarczej, a jej ograniczony udział w codziennej pracy ma jej właśnie zrekompensować otrzymywany z ZUS zasiłek macierzyński. Co zatem w takiej sytuacji ze składkami ZUS? Przedsiębiorca w tym czasie opłaca wyłącznie składkę zdrowotną. Składki na ubezpieczenie społeczne będzie w tym czasie opłacał ZUS. Obejmie przedsiębiorcę ubezpieczeniem z tytułu pobierania zasiłku. Jednak można też na własny wniosek dobrowolnie opłacać składki w zwiększonej wysokości. Ponadto, jeżeli zasiłek nie przekracza 1000 zł miesięcznie, składka na ubezpieczenie zdrowotne także nie musi być opłacana. Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego? Kwota zasiłku macierzyńskiego zależy od wysokości składki na ubezpieczenie chorobowe, jaką opłacał przedsiębiorca, i brana jest pod uwagę przeciętna wysokość składki z ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli okres opłacania składki jest krótszy, to przeciętna wysokość składki za okres pełnych miesięcy jej opłacania. Przedsiębiorca sam decyduje, w jakiej wysokości opłaca składkę. Jeżeli przedsiębiorca opłaca tzw. mały ZUS plus lub preferencyjne składki ZUS, to tym samym podstawa naliczania zasiłku jest niższa. Na wysokość zasiłku macierzyńskiego wpływa także, analogicznie jak w przypadku pracownika, moment, w którym przedsiębiorca złoży deklarację o chęci skorzystania z zasiłku oraz długość jego pobierania wskazana w deklaracji. Jeżeli matka, która prowadzi działalność gospodarczą, złoży w ciągu 21 dni od porodu deklarację o chęci skorzystania z zasiłku za cały przysługujący jej okres, to jest 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka, zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80% podstawy przez cały ten czas. Jeżeli jednak takiej deklaracji nie złoży we wskazanym terminie, to za pierwsze 20 tygodni zasiłek przysługuje w wysokości 100% podstawy, a za pozostałe 32 tygodnie w wysokości 60% podstawy. Ponadto, jeżeli kwota zasiłku obliczona według powyższych zasad miałaby być niższa niż 1000 zł, otrzyma podwyższenie zasiłku do kwoty 1000 zł. Co z zasiłkiem dla ojca dziecka?
Raz jeszcze trzeba wskazać, że wszystkie zasady dotyczące korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dla pracowników należy stosować także do przedsiębiorców. Matka dziecka może zatem pobierać zasiłek już 6 tygodni przed porodem. Następnie po porodzie musi wybrać zasiłek za 14 tygodni, aby móc przekazać prawo do pobierania zasiłku lub korzystania z urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka. Ojciec dziecka, który jest przedsiębiorcą i dobrowolnie opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, może zatem po 14 tygodniach od urodzenia dziecka wykorzystać pozostały okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli rezygnuje z niego matka, która też jest przedsiębiorcą, lub matka, która jest pracownikiem, wraca do pracy. W zakresie kolejnych 32 tygodni odpowiadających urlopowi rodzicielskiemu rodzice mogą zdecydować, które z nich pobiera zasiłek lub korzysta z urlopu. Zatem ojciec dziecka, który jest przedsiębiorcą, ma możliwość pobierania zasiłku macierzyńskiego nawet za całe 32 tygodnie. Co z urlopem ojcowskim? Przedsiębiorca, ojciec dziecka, który opłaca dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe, może skorzystać z urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski przedsiębiorcy trwa 14 dni. Może być wykorzystany w tym samym czasie, kiedy matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego lub pobiera zasiłek macierzyński. I w tym okresie ZUS wypłaca przedsiębiorcy zasiłek, a dodatkowo przedsiębiorca może pomniejszyć składki wpłacane na ubezpieczenie społeczne. Nie opłacać ich za 14 dni pobierania zasiłku. Co z urlopem wychowawczym? Przedsiębiorca, który prowadzi działalność co najmniej 6 miesięcy, może skorzystać z 3-letniego urlopu w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Taki przedsiębiorca musi jednak na ten czas zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej właśnie z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. W tym czasie składki tego przedsiębiorcy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będą finansowane z budżetu państwa, jednak musi on opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli nie opłaca ich z innego tytułu. Z możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem można skorzystać do czasu ukończenia przez dziecko 6 roku życia, wyjątkowo dłużej, jeżeli dziecko z uwagi na niepełnosprawność wymaga stałej opieki rodzica. Co to jest świadczenie rodzicielskie? Jeżeli przedsiębiorca nie opłacał dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe, może skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego. Jest to tak zwane kosiniakowe. Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie i jest wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczenie to może być wypłacane przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka. Długość ta wzrasta w przypadku urodzenia większej liczby dzieci. Wniosek o to świadczenie należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. O ile podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, a w niektórych przypadkach także składek na ubezpieczenie zdrowotne, o tyle w przypadku świadczenia rodzicielskiego wszystkie składki muszą być opłacane przez cały okres jego pobierania. Zwracam Państwa uwagę, że przepisy unijne obligują polskiego ustawodawcę do dokonania pewnych zmian w sposobie korzystania przez rodziców z urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. A ponieważ przepisy te są odpowiednio stosowane przy rozwiązaniach dotyczących zasiłków dla przedsiębiorców, w najbliższym czasie należy spodziewać się zmian w zasadach korzystania z tych uprawnień. Jak tylko zmiany wejdą w życie, omówimy je w osobnym materiale.